Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś słodkiego. Zrobimy takie ślimaczki drożdżowe z jabłuszkami, smażone na oleju. I już Wam mówię mniej więcej, co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować 200 ml ciepłego mleka. Do tego będziemy potrzebować taką paczuszkę drożdży. W tej paczuszce to jest na pół kilograma mąki, to jest mniej więcej od 7 do 8 gramów drożdży sypkich. Do tego będziemy potrzebować jeden cukier waniliowy, ewentualnie może być cukier taki ze skórką pomarańczową. Ja nie mam, więc wziąłem jeden cukier waniliowy i troszkę skórki pomarańczowej, takiej startej w opakowaniu mam, więc ją zużyję. Troszkę, kilka kropel olejku cytrynowego, kilka kropelek, nie cały. Do tego około 3 jabłuszek. Gramaturę podam, jak zetrę, to Wam powiem, ile to ważyło, bo każde jabłko, wiadomo, jest inne. Około 420 gramów mąki tortowej, typ na przykład 450, typ 500 może być, tak, do typu 500, o. I jedno średnie jajko. I od czego zaczynamy? I jeszcze 40 ml, ewentualnie, bo ja to rozpuściłam już sobie, to wyszło mi 40 ml, a tu było 40 gramów masła, tylko że jest rozpuszczone. I to by było na tyle. Także wlewam tutaj takie ciepłe mleko, ale nie za gorące, żeby nie zabić drożdży gorącym. Do tego wlewam tłuszcz. To jest u mnie masełko roztopione. O. Do tego dodaję jajko. Tak. I dodaję moje drożdże. Około 7 gramów drożdży suszonych. Wszystkie moje przepisy na moim kanale są z suszonych drożdży. Uważam, że życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. I one się niczym nie różnią od takich drożdży. Kilka kropelek olejku cytrynowego. Tak. Cukier waniliowy. Takiego zwykłego cukru nie dajemy, bo po prostu będą nam się szybciej palić, a nie o to chodzi. Cukrem sobie obtoczymy, jak już upieczemy. Skórki z cytryny. Można też cytrynę umyć porządnie i zetrzeć skórkę z cytryny. Tam z pół cytryny, przykładowo. Dobra. Jabłka na razie odkładam. Ja na razie jabłek nie będę robić, bo wiadomo, że drożdżowe ciasto musi nam pierw wyrosnąć. A tak to jabłka nam zaraz ściemnieją. Jabłka obieramy sobie w kostkę, jak już zobaczymy, że ciasto nam po prostu urosło. No, wszystko ładnie razem wymieszamy. Miejmy też troszkę na boku oleju. Fajnie jest mieć, bo żeby rękę nasmarować olejem później, żeby po prostu nam się ciasto nie kleiło. I będziemy z tego zagniatać ciasto drożdżowe.
wyrabiamy ciasto. Jak ciasto zaczyna nam się kleić, po prostu rękę smarujemy trochę olejem i dalej wyrabiamy. Ciasto wyrobiłam, ma taką konsystencję. O. Jak rękę żeśmy posmarowali olejem, to fajnie się nie klei. O, takie konsystencje. Z 420 gramów mąki zostało mi tyle. Jest tutaj taka, słuchajcie, już wam mówię, no taka, taka czubata łyżka stołowa. Ale teraz tą mąkę, co mi została, to ja zużyję do tego, żeby podsypać trochę tu, żeby się nie przykleiło, jak będzie rosło. O, tak. I resztką ciasta się obsypie. O. I odstawiamy, słuchajcie, no łyżeczka została. I odstawiamy nasze ciasto do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, aż podwoi swoją objętość. Myślę, że to będzie około godziny czasu. No i już jestem z wami z powrotem. Teraz włączę jeszcze światło. O, jest. Godzina i 15 minut. Widać, jak ładnie podwoiło swoją objętość. No i będziemy... O, widać nawet tutaj, patrzcie, jakie ma. O, jak ładnie rosło. Tak. Przerobimy i będziemy dzielić na równe takie części, tak mniej więcej. Dobra. W międzyczasie obrałam sobie jabłuszko i pokroiłam w taką drobniutką kosteczkę. Jeszcze się... Dobra. Zrobimy 8. Papier do pieczenia w takie kwadraty. Żeby się nie zwijał. I robimy nasze ślimaczki. Rozwałkowujemy. O, słuchajcie. Tak, na cieniutko. Tutaj ma około 4-5 cm. Tak mniej więcej po prostu. Dajemy nasze jabłuszka. O. I sklejamy. Widać? Widać. I sklejamy. O. Tak. O. I zawijamy ślimaczek. O. I na nasz papierek i odkładamy sobie w ciepłe miejsce, niech trochę podrośnie. Jeszcze jeden zrobię z wami, pokażę. I tak będziemy robić każdy z 8 bułeczek.
można zwinąć, skleić, o. Jak tam sobie. O. Tak. Tu przygniatamy, żeby nam się nie tego. I pod spód podkładamy. I mamy następnego ślimaczka. I tak robimy z każdym ciastem i odkładamy na 20 minut, żeby nam podrosły. Nasze ślimaczki już troszkę podrosły, tak około 20-30 minut. No wszystko zależy, jaką macie temperaturę w kuchni. Można później po smażeniu ślimaczki obsypać cukrem, pudrem. Znaczy nie można, praktycznie trzeba, bo tutaj daliśmy bardzo mało cukru. Albo pomaczać w takim zwykłym cukrze. Ja zrobię trochę tak i troszkę tak. Olej mamy już rozgrzany i będziemy wrzucać nasze ślimaczki. Każdego na takim średnim ogniu, nie za duży, żeby nam się nie spiekły, po 2-3 minuty z każdej strony, do zarumienienia. I przewracamy na drugą stronę. Jak już jest po drugiej stronie też przypieczony, to wyciągamy na nasz ręcznik, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu i wrzucamy następnego naszego ślimaczka. I tak będziemy postępować z każdym. Jak już usmażę każdego, to się z Wami połączę. No i będę wsadzić, słuchajcie, już teraz ostatniego ślimaczka. O. Część już wsadzamy tym wyrośniętym w dół. O, bo nie wiem, czy powiedziałam. Część już mam posypana cukrem, pudrem, resztę posypię cukrem, pudrem. I słuchajcie, i to by było na tyle. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Naprawdę są bardzo, bardzo duże. Już tutaj jednego Wam pokażę, bo już są upieczone w środku, fajne, z jabłuszkami. O. Co nie? Próbowałeś? Pyszne. No, pyszne, tylko mówię, trzeba cukrem, pudrem je posypać. Z boczusiem. Tak. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się, słuchajcie, na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!